Cześć, witam wszystkich. Jakiś czas temu zbudowałem sobie maszynę tenisową do wyrzucania piłek tenisowych. Jest ona mała, zgrabna, wielkości większej torby z paskiem, bardzo wygodna do przenoszenia, bardzo prosta w konstrukcji i chciałbym wyjaśnić, pokazać, w jaki sposób jest zbudowana. Omówię każdy z mechanizmów, który tutaj zawarłem. Podkreślam, jest to bardzo prosta maszyna, zrobiona z tego, co było pod ręką, więc zapraszam do oglądania. Najpierw muszę ją rozebrać, a potem objaśnię wszystkie elementy. Ok, zaczynamy od obudowy. To jest jakiś taki zwykły pojemnik, gdzieś tam znaleziony, od razu z pokrywą zamykaną na takie sprytne zamknięcie. Wymiary mniej więcej 23, na dole u góry jest szerzej, około 30. Szerokość u góry około 40, na dole troszkę mniej, 35, wysokość 37 powiedzmy. W obudowie wycięty jest otwór do wyrzutni piłek. Jest on podłużny, bo jest regulacja wysokości wyrzucanych piłek. Z przodu jest dioda, która dość mocno świeci i wskazuje, że obraca się karuzela z piłkami, żeby być gotowym do grania. Z boku jest wycięty taki zaokrąglony otwór do ustawiania regulacji góra-dół. Tutaj mamy pokrętło, które reguluje szybkość wyrzuconych piłek, czyli częstotliwość, tak? Częstotliwość od 1 sekundy do tam kilkunastu sekund. Tutaj prędkość dolnego silnika, prędkość górnego silnika i tak można sobie ustalić, czy piłka ma być z rotacją topspinową, czy z rotacją wsteczną, czyli tak zwany slice, i ogólnie prędkość wyrzucanych piłek. Wyłącznik główny. Tutaj jest wyłącznik bezpośredni do włączenia karuzeli. Tu mam jeszcze powieszony pilot, którym steruje wszystko, i załączenie ogólne maszyny oraz załączenie karuzeli, czyli jest to układ dwukanałowy. Na wierzchu otwierany pojemnik na piłki, też z tworzywa. Dziury są po to, żeby było widać, czy piłki są jeszcze w środku. Na normalnych zawiasach nie wygląda to może zbyt elegancko, ale działa. Tutaj w tych przerwach, żeby piłki nie wypadały, mam jeszcze coś takiego, taki rzep, który tutaj łączy, tak, jeden, drugi, żeby piłki po prostu bokiem nie wypadały. Proste rozwiązanie, może jeszcze to z czasem ulepszę. Wnętrze karuzeli zrobione jest z takiej miski plastikowej, wycięty otwór na piłki. Oś napędu karuzeli jest gwintowana i wtedy, gdy nakręcam karuzelę, ona się sama blokuje. Jak ją nakręcę, ona się sama blokuje. W karuzeli jest tutaj dół też gwintowany. Jest ona zbudowana właśnie w taki sposób.
Oto karuzela. Gwintowane. Bardzo prosta konstrukcja i bardzo skuteczna. No dobrze, zajrzyjmy do środka. Zobaczymy, jak wygląda układ elektryczny. Dobrze, zaczniemy od napędu karuzeli. Poprzednio miałem taki model, dużo mniejszy, i na czystej nawierzchni typu sztuczna trawa czy jakaś inna czysta nawierzchnia, to on w zupełności wystarczał. Ale gdy zmieniłem nawierzchnię na ceglastą i gram na mączce ceglanej, ten napęd okazał się za słaby, bo mączka powoduje zbyt duże tarcie i był silnik za słaby, więc teraz jest nieco większy. Oczywiście, jak wspominałem, ośka jest gwintowana. Tutaj w środku mamy te wyłączniki, które widać na zewnątrz, wyłącznik od karuzeli, wyłącznik główny. Tutaj jest przekaźnik, zwykły przekaźnik samochodowy, który napędza jak gdyby całość, tak? który załącza całość. Tutaj są dwa potencjometry od dwóch silników wyrzucających, a sterownik obrotów jest właśnie w tej puszeczce schowany. Tak, tutaj jest listwa zaciskowa, tutaj wszystkie przewody są jak gdyby połączone. Tutaj przewód od karuzeli. Tu mam dwa przewody do silnika jednego i do silnika drugiego. Regulatory obrotów, które są w tej puszce, są dwie sztuki 20-amperowe. Tak, to ważne, żeby użyć 20-amperowych do tych silników, które ja używam. Tutaj jest regulator obrotów właśnie tutaj jest potencjometr do karuzeli, który ustala częstotliwość wyrzucanych piłek. Tutaj mam jeszcze układ zdalnego sterowania dwukanałowy, tak, żeby sterować z pilotem. Dałem go z przodu, żeby silniki, które pracują, jak najmniej zakłócały pracę właśnie układu zdalnego sterowania. Tutaj jest dioda biała, bardzo jasna na zewnątrz, która informuje, że karuzela zaczyna działać. Tak? Wtedy wiem, żeby przygotować się do grania. Tutaj na dole jeszcze stawiam akumulator litowo-jonowy, jakiś kupiony po taniości. Oczywiście przyłączę plus i minus, tak? I to właściwie cały układ elektryczny. Nic skomplikowanego, 3 kontrolery, przekaźnik, 2 wyłączniki i układ zdalnego sterowania. Silniki oczywiście i to wszystko. To na razie tyle. Następnym razem pokażę maszynkę od strony mechanicznej. Tymczasem cześć.